Myślę, że możemy już zaczynać. Będziemy tutaj na bieżąco monitorować sytuację, jeżeli chodzi o naszych gości, którzy jeszcze chcieliby dołączyć. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Joanna Kwiatek. Mam tą przyjemność reprezentowania Fundacji Polonium oraz Polonium Network i mam też przyjemność koordynować cały cykl spotkań w Career Cafe. Dziękuję wszystkim za dołączenie do dzisiejszego naszego spotkania, które jest organizowane ze współpracy z partnerem. Chciałabym wszystkim przybliżyć Fundację Polonium, która jednoczy polską diasporę naukową na świecie i też przedstawia inicjatywy zarówno naukowe, jak i zawodowe w Polsce i też podtrzymuje bardzo bliski kontakt z Polską. Poproszę kolejny slajd. Nasza fundacja w tym roku przygotowała program Polonium Mentoring i zapraszamy chętne osoby do bycia mentorem w tym programie. Żeby spełnić warunki do bycia mentorem, należy albo być studentem PhD, albo 2 lata po otrzymaniu tytułu doktora i należy mieszkać w Wielkiej Brytanii. Jeżeli chodzi o zakres aktywności, to tutaj można zarówno pracować w akademii, jak i w biznesie. I na czacie za chwilkę pojawi się link do rejestracji do tego programu. Poproszę kolejny slajd. Polonium Network jest platformą, która powstała z potrzeby kontaktu, nawiązywania kontaktów, nawiązywania współpracy pomiędzy naukowcami polonijnymi znajdującymi się na całym świecie. Platforma gromadzi uczonych z czołowych organizacji nauki i biznesu. Współpracujemy z wieloma jednostkami i jak przedstawione są dane na wykresie, jeśli chodzi o naszych użytkowników, to nasi użytkownicy są z różnych dziedzin, zarówno akademii, jak i biznesu, zarówno z kierunków ścisłych i z kierunków humanistycznych. Ci z Państwa, którzy nie są jeszcze zarejestrowani na naszej platformie, bardzo serdecznie zachęcam do takiej rejestracji. Link pojawi się również na czacie, ponieważ poproszę na następny slajd. Bycie w naszej społeczności zapewnia dostęp do różnych możliwości związanych z rozwojem kariery. W naszej platformie pojawiają się ogłoszenia zarówno o pracę, jak i jeżeli chodzi o staże, więc zachęcam gorąco do dołączenia do naszej platformy i szczególnie do odwiedzenia zakładki Careers. Poproszę kolejny slajd. Nasza społeczność Polonium Network wystartowała z programem Career Cafe już w zeszłym roku, ponieważ czuliśmy taką potrzebę spotykania się cyklicznego, żeby dyskutować z naszą społecznością możliwości rozwoju, dlatego też stworzyliśmy panele dyskusyjne, jak i warsztaty. Zachęcam wszystkich do zarejestrowania się do naszej platformy Polonium Network, ponieważ właśnie te osoby członkowie naszej platformy mają pierwszeństwo w uczestnictwa w naszych warsztatach, jak i wydarzeniach organizowanych przez nas. Poproszę kolejny slajd. Chciałam wszystkich zaprosić na kolejne spotkanie Career Cafe, które odbędzie się w grudniu, w Mikołajki, 6 grudnia, na którym będziemy rozmawiać o preprintach i porozmawiamy sobie, czym one są i dlaczego warto dokonywać publikowania swoich rezultatów w tej formie. Więc serdecznie zachęcam. Link do rejestracji również pojawi się na czacie i zachęcam wszystkich do śledzenia naszych social mediów, ponieważ niebawem pojawią się tam informacje odnośnie tego panelu organizowanego z naszym partnerem Ascent Bio. Więc przypominam, 6 grudnia w Mikołajki o godzinie 18 czasu polskiego, o godzinie 14 czasu wschodnioamerykańskiego. Poproszę kolejny slajd. Chciałam bardzo podziękować wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji naszego dzisiejszego panelu z ramienia Polonium Network, ponieważ te osoby poświęciły swój czas i zaangażowały się w tworzenie tego, więc dziękuję Vanessie, Ani, Alicji, Pawłowi i Patrycji. Dziękuję Wam za Wasz czas, za dyskusję i za pracę. Poproszę kolejny slajd.
A dzisiejsze spotkanie odbywa się z partnerem IDS NCBR, na którym porozmawiamy o karierze naukowej w sztucznej inteligencji, w AI. Jak ją budować oraz posłuchamy też wiadomości z pierwszej ręki, czyli od osób, które się tym zajmują na co dzień. Bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na dzisiejsze spotkanie i przekazuję głos naszej moderatorce. Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam. Cześć, dzień dobry wszystkim. Bardzo nam miło, że dołączyli Państwo do naszego spotkania. Ja nazywam się Krystyna Rapp-Benimirska i opiekuję się marketingiem i PR-em w IDS NCBR, ale tak jak wspomniała Jasia, mamy dzisiaj silną reprezentację firmową. Jest z nami Bartłomiej Twardowski, który jest liderem zespołu roboczego właśnie w IDS NCBR, Michał Pawłowski, który jest u nas stażystą i Agata Bader, która opiekuje się współpracą z ośrodkami badawczymi i z uczelniami w Polsce i za granicą. Więc tak, w imieniu całego IDS bardzo Państwa Was ciepło witam. Na początku ja opowiem trochę o tym, czym jest IDS i jak wpisuje się w polski ekosystem związany ze sztuczną inteligencją. No a później przejdziemy do tej bardziej dynamicznej, mam nadzieję, i bardzo ciekawej części spotkania, kiedy zderzymy moje opowieści z rzeczywistością i zapytamy naszych pracowników naukowych, jak właściwie się u nas pracuje, jak się robi research i jakie miejsce IDS NCBR zajmuje w ich karierze. Ja pozwolę sobie udostępnić ekran i taką krótką prezentację, którą przygotowałam. IDS NCBR to jest ośrodek badawczo-rozwojowy, który został mniej więcej 2 lata temu powołany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Powołany z ważną misją, mamy takie 3 filary, odnogi działalności, które ja bym nakreśliła jako bardzo dla nas ważne. Pierwsze to jest edukacja, czyli współpraca z uczelniami, z ośrodkami badawczymi, tak żeby młodzi ludzie lub jak gdyby osoby, które dopiero zaczynają karierę, posiadały cały wachlarz kompetencji, który do tej pory mógł być niedostępny tylko na uczelniach i żeby byli wspierani zarówno przez mentorów od tej strony bardzo naukowej, ale również rozwoju tak zwanych kompetencji miękkich i biznesowych, bo wydaje nam się, że przyszłość i innowacje takiego połączenia cech wymagają. Druga część, która łączy się z pierwszą, to robienie dobrej nauki i zaznaczenie obecności Polski na takiej globalnej mapie badań. To się już pojawia, mamy przyjemność, bo prace naszych pracowników pojawiają się na najbardziej prestiżowych branżowych konferencjach, mimo że działamy tak krótko, więc to na pewno cieszy, ale o tym pewnie też trochę panowie opowiedzą. No i trzecia gałąź naszej działalności to jest budowa takiej platformy właściwie do współpracy między biznesem a środowiskiem naukowym. To często się trochę rozjeżdża. Nam zależy na tym, żeby te projekty badawcze, które są realizowane w IDS NCBR, nie były oderwane od rzeczywistości i żeby rozwiązania miały wysokie szanse na komercjalizację. Jak gdyby to jest benefit zarówno dla biznesu, z którym możemy wspólnie wypracowywać agendy badawcze, ale również dla jak gdyby badaczy, którzy pracują na żywych organizmach i później być może będą mieli szansę zobaczyć, jak to wszystko wygląda w praktyce. Myślę, że pokaz slajdów też się sprawdzi, że tym, co też nas wyróżnia, jeżeli chodzi o to podejście do badań, to, że te projekty badawcze są dosyć ambitne. Mamy naszą radę naukową, gdzie są eksperci z MIT, z Harvardu, z biznesu również,
którzy naprawdę dosyć surowym okiem patrzą na te wszystkie pomysły na badania i właśnie stosując te surowe kryteria, jak gdyby decydują, z którymi prace będą rozwijane. Jeżeli chodzi o młodych naukowców, to jak gdyby Ideas NCBR daje różne ścieżki kariery, jak gdyby możliwości rozwoju. Oczywiście pierwsza część to jest jak gdyby skupienie się na karierze akademickiej, naukowej i właściwie jak gdyby pozostanie w tej części. Druga część to opcja to oczywiście przejście później na stronę biznesu. Trzecia opcja to jest również zaangażowanie w ewentualne komercjalizowane rozwiązanie i jak gdyby bycie częścią struktury spin-offu, spin-outu, który może w wyniku tych projektów badawczych powstać. Aktualnie mamy 3 grupy badawcze, ale powiedziałabym, że takie 4 odnogi. Są inteligentne algorytmy pod przewodnictwem profesora Piotra Sankowskiego. Mamy bezpieczeństwo danych i systemów, to jest grupa robocza, której przewodzi profesor Stefan Dziembowski. Zero Waste w Machine Learning, której z kolei liderem jest profesor Tomasz Trzciński, no i sprawy związane z wykorzystaniem AI w bezpieczeństwie i tutaj liderem zespołu roboczego jest Tomasz Michalak. Zależy nam na tym, żeby stworzyć pracownikom naukowym tak naprawdę jak najlepsze warunki do tego, żeby mogli się skupić na badaniach i na pracy. Taki zespół roboczy, jeżeli chodzi o hierarchię, jak gdyby strukturę, składa się z lidera grupy, później lidera zespołu badawczego, postdoków, którzy przychodzą do nas rotacyjnie mniej więcej od roku do 5 lat, doktorantów i stażystów. I tutaj te kontrakty są na około 2 lata. Jak gdyby te sprawy związane z zarządzaniem projektami i z, że tak powiem, taką biurową rzeczywistością są wspierane przez asystenta takiej grupy i project managera. Jeżeli chodzi o same warunki zatrudnienia, no to tutaj ważna jest umowa o pracę. Staramy się też finansowo zasypać chociaż trochę tę przepaść między, że tak powiem, biznesem i wynagrodzeniami, które są tam oferowane, a tym, co jest tylko oferowane na uczelniach, więc jak gdyby oczywiście pracownicy mają dostęp do szerokiej oferty benefitów, do opieki zdrowotnej. Pracujemy w trybie hybrydowym i to, co jest ważne też ze względów naukowych, chyba często z tego, co do mnie dociera i co się pojawia, to jest to, że praca u nas wymaga minimalnego zaangażowania takiego naukowego w wymiarze około 60 godzin rocznie. I gdyby oczywiście te wszystkie informacje są dostępne na naszej stronie internetowej, tutaj adres jest podany poniżej. Trochę się chwaląc i pokazując też skalę naszego działania, w tym roku udało nam się podpisać umowy, listy intencyjne dotyczące współpracy z kilkoma ośrodkami zagranicznymi. To jest Computer Vision Center w Barcelonie, wydział związany z AI-em i robotyką na Tajwanie, CWI to jest chyba ośrodek holenderski i z Uniwersytetem La Sapienza, z wydziałem, który się zajmuje informatyką również w tym roku. W Polsce mamy podpisane listy intencyjne i współpracujemy z 7 uczelniami, także liczymy na to, że ta kooperacja sprawi, że będziemy mieli też możliwość i starania się o większe projekty, o granty, ale również jak gdyby będzie sprzyjać takiej wymianie, transferowi wiedzy i da nam możliwość naszym pracownikom tego, żeby zdobywać doświadczenie również na innych uczelniach i patrzeć, co tam się ciekawego dzieje. Oczywiście zachęcam do zajrzenia do zakładki kariera. Mamy aktualnie prowadzone rekrutacje na stanowiska postdoków. Więc to z takiej strony, powiedzmy, że oficjalnej, tyle. Cieszę się, że przez to przeszliśmy i teraz tak naprawdę mogę trochę podpytać Bartka i Michała o to, jak wygląda ich ścieżka kariery.
Bartku, może ja zacznę od ciebie i podpytam o to, co mnie trochę zadziwiło, jak patrzyłam na twój życiorys. To, że ty rozpocząłeś tak naprawdę swoją pracę jakby po prostu w biznesie. Czy możesz nam opowiedzieć trochę o tym, co wpłynęło na to, że później zmieniłeś ten kurs i zdecydowałeś, że pójdziesz bardziej w naukę? Cześć wszystkim, witam. Tak, to jest bardzo dobre pytanie. Tak właściwie to nie jest do końca prawda, bo tak właściwie ja zacząłem pracować już na studiach magisterskich. No i gdzieś tam ucząc się na Politechnice Warszawskiej, gdzieś rozpocząłem pracę w biznesie tak zwanym, tak? Ja robiłem zarówno, znaczy to były dwustopniowe studia, więc inżynierkę i magisterkę na Politechnice. No i tam pracowałem w biznesie, jak to można powiedzieć. W międzyczasie wyjechałem oczywiście na Erasmusa, czyli taki standardowy tryb. Później rozpocząłem doktorat i no, nadal pracowałem, co oczywiście skutkowało tym, że mój doktorat się przedłużył. Ale pod koniec doktoratu no, trzeba było podjąć decyzję, tak? Albo się zostaje w tej nauce i albo się coś robi, albo nie do końca, tak? Nie można, wydaje mi się, być w rozkroku, jak to się czasami mówi, większą część czasu. No i zdecydowałem się jednak po skończeniu doktoratu, byłem jeszcze adiunktem przez rok i po roku bycia adiunktem na Politechnice, taki standardowy rozwój kariery naukowej, czyli zdecydowałem się wyjechać z Polski na postdoka i tak moje losy się skrzyżowały z Computer Vision Center w Barcelonie i tam spędziłem 3 lata, których nie żałuję, a teraz właśnie dzięki Ideas trochę wróciłem na łono ojczyzny, ale nadal jestem związany zarówno z CVC, jak i z Ideas teraz. I teraz tak, co mnie skłoniło? No pewnie dużo rzeczy. Ja już byłem na pozycji liderskich senior data scientistów w takich firmach jak, no większych, jak Zalando byłem principal data scientistem, ale w pewnym momencie no, jednak wydaje mi się, że nauka jest ciekawsza, tak? Robimy bardziej interesujące rzeczy i przede wszystkim rozwijamy się chyba bardziej, tak w sensie indywidualnym. No i jest to chyba takie ciekawsze jak dla mnie. No dobra, ja cię będę ciągnąć za język. Wiem, że pewnie tego nie chcesz, ale tak będzie. Mam, jakby w mojej głowie się rodzą 2 pytania. Pierwsze to jak gdyby trochę się też uśmiechałeś, że no biznes, że nauka i z jednej strony no niby to nie jest tak daleko od siebie, ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że przy każdej rozmowie jak gdyby te różnice jednak są bardzo wyraźne, więc ja bym się chciała ciebie zapytać, jak gdyby w czym tkwi, może nie to, że problem, tak, ale ta różnica, jak się robi naukę, no bo jakby firmy też mają swoje centra badawczo-rozwojowe, tak, więc trochę, żebyś jak gdyby opowiedział o tych różnicach, a 2, jeżeli już przeszedłeś tę drogę też biznesową, która, jak sam powiedziałeś, jak gdyby, no może jest trochę mniej ciekawa, to z kolei jak gdyby czego uczy jedna i druga strona mocy. Jak to, czego się człowiek uczy, czy w jak gdyby środowisku akademickim, czy w ośrodku badawczym, a jak to wygląda w firmie? Ojej, to dużo pytań. Tak właściwie można by było to poszatkować i odpowiadać pewnie, zrobić z tego wykład. Ale tak po kolei, to jaka jest różnica? Przede wszystkim ja bym jeszcze zaznaczył, że może między tak firmą a nauką to też jest ważne, gdzie tę naukę robimy. Bo ja miałem przyjemność robienia nauki zarówno w świadku akademickim na Politechnice Warszawskiej. Później przeszedłem do CVC, czyli Computer Vision Center, który jest trochę taką jednostką doklejoną do uniwersytetu. Jest znikoma ilość dydaktyki, ale jest to jednostka, która prowadzi badania czysto z badań, jakby ma profity. Czyli robi badania dla innych firm i naukowcy zajmują się głównie badaniami i z tego są rozliczani. W świecie akademickim, takim jak Politechnika czy inne uniwersytety w Polsce, robimy badania, mamy
sporo dydaktyki i jesteśmy rozliczani z badań, tak? Więc tu już jest pierwsza duża różnica między robieniem badań na akademii, a między robieniem badań w czymś takim jak CVC, IDEAS. IDEAS ma pewną liczbę godzin dydaktycznych, ale jest to spora różnica. Robienie badań w ośrodkach, firmach, tak, czyli stricte biznesowych, nie mam zbyt dużego doświadczenia. Są oczywiście topowe firmy od Braina Google'a po DeepMindy. Ja mówię teraz o środowisku dla sztucznej inteligencji. Jest tego całkiem sporo. Ja miałem tylko przyjemność pracować w jednostce, znaczy w ośrodku badawczym w Huawei'a w Irlandii. No i ta nauka już wygląda dosyć podobnie do tego, co można zobaczyć w CVC czy w IDEAS, czyli no, to jest już komercyjne jednostki, które się stricte zajmują nauką. Czyli to nie jest tak jak w firmach, w biznesie, że może coś opublikujemy, bo coś nam wyjdzie, tylko tam po prostu target jest taki, że publikacja naukowa to jest nasz cel, tak? I jak taki mamy cel, to zazwyczaj do takiego celu dążymy. W takich firmach, które stricte nie są naukowe, no to te cele są zazwyczaj trochę inne, tak? To pierwsza część pytania. Druga to jakbyś, Krysia, mogła przypomnieć, bo się pogubiłem. W drugiej części pytania, to jest świetne pytanie, bo ja już o tym zapomniałam, ale być może było to pytanie o to, jak gdyby jakie kompetencje wiążą się z poszczególnymi rodzajami zatrudnienia. No bo z tego, co mówisz, to w wielkim uproszczeniu, tak, teraz, jak gdyby kariera akademicka to są jak gdyby badania, które mi się zawsze kojarzą ze staraniem po prostu o papery tak zwane, jak wy lubicie to słowo, i staranie się, i zbieranie tych punktów i tak dalej. Ośrodek, w którym ty pracowałeś, który można chyba trochę innymi słowy nazwać takim outsourcingiem, R&D. No i jak gdyby firmy, gdzie jak gdyby realizuje się agendę badawczą, która jest po prostu potrzebna biznesowi do tego, żeby uzyskać przewagę konkurencyjną i jak gdyby pracować nad nowymi produktami. Więc wydaje mi się, że też te kompetencje w różnych miejscach są potrzebne, no różne. Ale Tak. mogę się mylić. Mogę się mylić. Nie, na pewno to jest prawda, ale no wydaje mi się, że część, bynajmniej w IT i w świadku AI, to no, te kompetencje są jednak troszeczkę podobne. To znaczy pewnie zależy też w jakim etapie kariery jesteśmy, tak? Jeżeli startujemy z karierą naukową, to praktycznie wszystko, co nas odciąga od robienia badań i prowadzenia jakichś swoich eksperymentów, głównie w AI polega to na programowaniu, to jest dla nas trochę postrzegane jako strata czasu, tak? Później jak zaczynamy swoją karierę bardziej rozwijać, czyli idziemy na postdoca, gdzie już musimy przejąć odpowiedzialność za paroma osobami, tam 2-3 osoby zazwyczaj się dostaje na przykład do prowadzenia, tudzież się jeszcze prowadzi własne badania, no to już się trochę zmienia perspektywa, tak? Czyli bardziej organizacja pracy, skille miękkie więcej wchodzą, czyli coś, co jest właśnie lepiej znane w biznesie. A już nie mówię o tym, że tak jak się chce być liderem grupy, no to już trzeba troszeczkę nawet większą odpowiedzialność wziąć za losy już całej grupy, tak? Więc jednak chciałem może nie mówić o tym, ale chyba jednak ważnym elementem, to co można się nauczyć w biznesie i co się przekłada później w karierze naukowej, to chyba skille miękkie, bym powiedział. Czyli, że to, co chciałem powiedzieć, na przykład w biznesie możemy wykształcić się jako bardzo dobrzy eksperci, na przykład bycie bardzo dobrym programistą, jednak w karierze naukowej no gdzieś samo to bycie ekspertem i najlepszym programistą może nie wystarczyć po drodze.
Okej, to jest coś, co się trochę powtarza. W ten weekend była taka konferencja branżowa w Warszawie MLIN.pl i był taki panel poświęcony właśnie zderzeniu tych perspektyw akademickich i biznesowych i widziałam to cierpienie i taki trochę rozszczep, zwłaszcza przedstawicieli biznesu, tam chyba był właśnie DeepMind i Nvidia, gdzie panowie opowiadali o tym, jak się u nich robi badania. No i oczywiście był ten wątek poruszony, że w firmach to nie jest tak ciekawie jak w świecie nauki, gdzie sobie można poszaleć, ale jednak po jakimś czasie obydwaj reprezentanci biznesu powiedzieli, co prawda znacząc to pewnym cierpieniem, ale że no z perspektywy czasu i odbywania staży, bo tam też była rozmowa o tym, czy w ogóle warto iść na staże do firm, do biznesu, że jednak, mimo że jest to bardzo nudne i w sumie trochę no, niezbyt wyczekiwane, bo wymaga wyjścia bardzo poza strefę komfortu, że jednak ta różnorodność, którą się spotyka w firmach i to, że są ludzie z różnych działów, no bywa ciekawa, o może tak, bywa ciekawa, niezrozumiała do końca, czego ci ludzie chcą, ale w sumie po latach, jak gdyby już ileś tam kroków dalej w tej karierze, no jednak, że te pewne procesy, takie sprawy organizacyjne, że to czasami ma pewien sens i są tam narzędzia, które mogą się okazać przydatne, więc to chyba trochę potwierdza to, co ty mówisz, zwłaszcza później, tak? No bo też zarządzanie zespołem to jest sztuka i zorganizowanie tego wszystkiego tak, żeby przynosiło efekty. Ale czy możesz jeszcze więcej powiedzieć o tym, co w sumie u nas robisz? Jakby wokół czego skupia się twój zespół roboczy i to pewnie będzie wywołało uśmiech na twarzy, więc... Bo to jest jedno z łatwiejszych pytań, bo to jest bardzo precyzyjne. Ja się zajmuję czymś takim, co się nazywa continual learning, głównie dla sieci neuronowych, czyli my próbujemy zrobić w sztucznej inteligencji coś, co jest kluczowe, czyli żeby sztuczne sieci neuronowe uczyły się tak jak ludzie, czyli w sposób ciągły. My uczymy się przez całe życie, my nie startujemy od zera, tylko my bazujemy na swoich poprzednich doświadczeniach i budujemy swoją wiedzę w ten sposób, że ją akumulujemy. Ja już się tym zacząłem zajmować na swoim postdoku, no a teraz dostałem okazję prowadzenia grupy, znaczy zespołu badawczego, żeby być precyzyjnym, w IDEAS, który będzie się zajmował continual learningiem, czy lifelong learningiem, jak ktoś kto woli, głównie dla wizji komputerowej. I tutaj mamy dosyć ciekawy kontekst, bo w całej grupie zajmujemy się czymś takim, co nazwaliśmy Zero Waste Machine Learning, czyli zwrócenie trochę uwagi na to, w jaki sposób robimy uczenie maszynowe, żeby raz nie było to energetycznie kosztowne. Na to mało się zwraca teraz uwagi, ale chyba to będzie coraz bardziej kluczowe w dobie, kiedy jednak energia będzie dosyć im droższa, tym będziemy zwracać uwagę, w jaki sposób na przykład tworzymy nasze bardzo duże sieci neuronowe, jak je uczymy. I jednym z aspektów jest, żeby ich nie uczyć od nowa, to jest właśnie continual learning, czym ja się zajmuję. Okej, dziękuję Ci bardzo. Jeszcze jakby dwa ostatnie pytania i Cię zwalniam. Powiedz jeszcze jakby dlaczego IDEAS, dlaczego podjąłeś decyzję, że jednak z Barceloną, chociaż mówisz, że jakby nie zerwałeś ostatecznie z Barceloną, ale czemu IDEAS, czym przyciągnął Twoją uwagę? Po pierwsze ludzie, czyli wiedziałem, z kim będę pracował, tak? I wtedy wiedząc, no to jakby nie decydowałem się w ciemno, tylko jakby wiedziałem, kto będzie w mojej grupie i więcej. Oczywiście mniej więcej powiedziałem, bo grupa jeszcze się formuje. Mamy, tak jak powiedziałeś, nadal otwarte pozycje od postdoka w dół, poststażystów, tak? Więc z chęcią przyjmiemy
przyjmiemy nowych członków zespołu. To na pewno jeden z aspektów. Drugi, że to jest organizacja, która jest wyłączona poza troszeczkę, bo mamy połączenia akademickie, ale jest jednak to troszeczkę inny byt. Ja czegoś takiego w Polsce wcześniej, jak byłem na Politechnice, nie widziałem, a właśnie CVC bardziej przypomina, czyli ta jednostka, w której byłem w Barcelonie, bardziej przypomina IDEAS teraz niż takie jednostki akademickie. Ja myślę, że to jest fajne miejsce do robienia nauki. Okej. Jakbyś mógł poradzić coś sobie młodszemu, jeżeli chodzi o robienie nauki, o badanie. Czy coś byś zmienił, czy na coś byś postawił? Nie wiem, więcej konferencji, więcej networkingu, właśnie jakieś staże. Jak gdyby, czy są jakieś takie lifehacki, nie wiem, gdzie szukać najlepszych ofert, za czym warto się rozglądać? Żeby nie było, to jest pytanie, którego nie było na liście, ale myślę, że może Bartek coś... Znaczy, ja myślę, że sporo z tych pytań na liście nie było, ale to jest... Z jednej strony by się chciał odpowiedzieć, że nie ma drogi na skróty, czyli te lifehacki, które myślimy, że istnieje jakiś złoty środek przeskoczenia czegoś, to nie istnieje. No, ale jednak są pewne rzeczy, które trochę jednak pomagają w karierze naukowej. Jak właśnie staże w dobrych firmach, wyjazdy, jednak zdecydowanie się na wyjazd na postdoka i jakaś tam mobilność w świecie nauki, no to jest to bardzo ważne, bardzo istotne. Chociażby taki prozaiczny networking, który się zrobi przy byciu w zagranicznej jednostce, no to skutkuje olbrzymie, tak? Znaczy to bardzo pomaga. Więc to na pewno. Same konferencje w sztucznej inteligencji to jest teraz must be. To nie jest coś, coś takiego, co bym rekomendował, bo to po prostu tak czy inaczej wystąpi, tak? Ten element musi być. A taki mały, drobna rzecz, którą uważam, że jest kluczowa, no to trzeba robić to, co się lubi. I to chyba jest takie główne. Czyli ja na przykład w pewnym momencie w biznesie robiłem rzeczy, które no po prostu były intratne, ale może mało ciekawe. Więc no, jak się robi to, co się lubi, to jest jakby taka recepta, że się będzie to robić dłużej z pasją i pewnie rezultat może być lepszy. To jest coś tak jak z dietą, tak? Jeżeli sobie wrzucimy dietę, która nas nie bawi, jest niefajna, ona raczej z długo nami nie będzie, tak? Więc podobnie z pracą. Okej, dzięki wielkie. Ale zostań jeszcze z nami, bo myślę, że na koniec mogą być jakieś pytania. Michał, teraz będę pytać Ciebie, bo też jest sporo ciekawych rzeczy, więc może zaczniemy od tego, co pewnie lubisz robić, więc powiedz, czym u nas się zajmujesz i z kim pracujesz? Tak, cześć wszystkim. Ja w IDEAS jestem w zespole Piotra Sankowskiego, czyli zajmuję się inteligentnymi algorytmami i mam okazję pracować w zespole razem z 2 postdokami i to jest dla mnie bardzo wartościowe doświadczenie, ponieważ ja dopiero jestem na 2. roku doktoratu, a tutaj już mogę się spotkać z osobami, jeden z postdoków był wcześniej w Izraelu na studiach, drugi wcześniej studiował we Francji, więc to też jest takie trochę międzynarodowe środowisko i możemy wymienić się, bardziej ja mogę skorzystać z ich doświadczeń, ja jeszcze aż tyle nie mam, ale między innymi pozwala nam to na wymianę też pomysłów, co na uczelni w moim przypadku nie byłoby aż tak możliwe, ponieważ tematyka, którą się zajmuję, akurat na moim wydziale nie jest jakoś bardzo rozwijana, a tutaj mogę nad tym pracować w zespole. Przechodząc do tego, jaka to jest tematyka, pracuję nad algorytmami online, które działają jednak w środowisku, gdzie nie mamy pełnej informacji o tym, jakie dane dostaniemy.
Może taki przykład, żeby podać mniej więcej o co chodzi, a też żeby to nie był za trudny. Załóżmy, że mamy platformę do grania w szachy. To jest gra, gdzie musimy parować dwójki graczy, aby zaczęli między sobą rozgrywkę. Tam musimy patrzeć na dwa koszty. Pierwszy to jest, gdy gracz zaczyna logować się do platformy, chce rozpocząć rozgrywkę z kimś innym, więc musimy znaleźć tego przeciwnika dla niego, ale on też nie może czekać za długo. Drugi koszt to jest różnica poziomów między nimi, ponieważ wiadomo, że jeżeli połączymy gracza, który dopiero zaczyna z mistrzem szachowym, rozgrywka nie będzie ciekawa, ponieważ wiadomo, kto wygra, przynajmniej z dużym prawdopodobieństwem. Więc musimy znaleźć jakiś algorytm, który będzie szukał tych połączeń między graczami, a jednocześnie optymalizował jakieś koszty. W tym przypadku na przykład jest to suma tego czekania na przeciwnika, ale też tej różnicy poziomów, żeby rozgrywka była ciekawa. Może w kolejne już projekty, nad którymi pracuję, nie będę wchodził w szczegóły. To było tylko, żeby pokazać mniej więcej, jaka to jest tematyka. Tutaj mamy algorytmy inteligentne, ponieważ one muszą jakoś się dostosowywać do danych, które przychodzą. Wiemy, że to nie będzie jakieś losowe rzeczy, losowe w znaczeniu nie wiadomo jakie, ponieważ to jest jednak jakieś, mamy rachunek prawdopodobieństwa i mamy jakieś dane z na przykład poprzednich miesięcy czy dni, jak gracze się logowali, na jakich poziomach byli, więc można z tego coś wnioskować. To chyba tyle, jeżeli chodzi o to pierwsze pytanie. Już przechodzę pytać dalej. Ty jesteś z nami już od jakiegoś czasu, jak gdyby nie pamiętam, w której fali, że tak powiem, zespołów naukowych się pojawiłeś, ale na pewno było to dosyć wcześnie i Ideas jeszcze nie sądzę, żeby był jakoś bardzo rozpoznawalny, więc pytanie i jak się dowiedziałeś, jak gdyby co było tymi deal breakerami, no bo mogłeś po prostu robić doktorat na uczelni, tak? Albo we współpracy z nami, więc tak, jakbyś mógł coś powiedzieć na ten temat. Tak, zgadza się. Do Ideas dołączyłem już rok temu, chyba nawet dokładnie rok temu. Pamiętam, że 2 listopada byłem w biurze podpisać umowę, więc teraz mamy 8, to rok i 6 dni jestem już w Ideas i tak jak powiedziałaś wcześniej, Ideas wtedy jeszcze nie było praktycznie w ogóle znane, ponieważ było kilkunastu pracowników, jeszcze nie było tak rozgłoszone, że jest taki instytut, taka firma w Polsce. To, co też mówił Bartek, wcześniej nie było takiego tworu w ogóle w Polsce. To chyba jest pierwszy i jak na razie jedyna taka firma. Więc dowiedziałem się tradycyjną metodą, czyli ktoś z moich znajomych już wiedział o Ideas i powiedział mi, że jest taki ośrodek. Wiedział też, że będę zaczynał doktorat, bo to od niego dowiedziałem się już wcześniej. Doktorat zaczyna się w październiku, więc miałem już wcześniej okazję porozmawiać z moim przyszłym przełożonym, spytać, czy te projekty, nad którymi ja chciałem pracować, mogłyby być rozwijane w Ideas lub jakieś podobne projekty. Wtedy też dowiedziałem się, że jest zespół, który zajmuje się mniej więcej tą tematyką, która mnie interesuje. Tak jak mówiłem, tych 2 postdoków, z którymi mam szczęście pracować obecnie. I po jakimś czasie, po rozmowie, dostałem propozycję pracy, więc to była bardzo prosta decyzja, żeby się zdecydować. I dlaczego Ideas? Po pierwsze, ta praca w międzynarodowym zespole i dzielenie się doświadczeniami jest bardzo ważne. Tak jak mówił Bartek, też wyjazdy zagraniczne, do czego pewnie przejdziemy za chwilę. Ale poza tym też samo to jeszcze, jak jestem w Polsce, mam okazję współpracować z naukowcami z całego świata, w znaczeniu, tak jak też wcześniej wspominałaś, mamy już jakieś współprace między międzynarodowymi ośrodkami podpisane, więc dzięki temu też mogłem się spotkać z profesorem z Włoch, na początku zdalnie, później już stacjonarnie. A poza tym są jeszcze inne rzeczy, do których też bym chciał przejść, między innymi to łączenie studiów razem z pracą. I tu może taką anegdotę powiem a propos tego też dołączenia do firmy, bo to się złożyło równo z rozpoczęciem moich studiów. Więc i na studia, i do pracy potrzebowałem badania lekarskie. Już powiem, o co chodzi z tymi badaniami.
musiałem je zanieść do sekretariatu na uczelni i tam pani, która odbierała ode mnie dokumenty, pytała, czy tam potrzebuję jeszcze drugą kopię tego i mówiłem, że tak, ponieważ jeszcze muszę ją zanieść do firmy. Ona tak na mnie spojrzała i spytała, ale jak pan będzie pracował jeszcze w jakiejś firmie? Ja mówię, że mam jeszcze na cały etat pracę w Ideas. Co jeszcze bardziej wywołało zdziwienie, ponieważ mówiła, że ale pan wie, że na studiach, tych nawet doktoranckich, będą jakieś przedmioty, będzie trzeba robić badania, więc pan tego etatu nie będzie mógł zrobić w tej firmie. Wtedy powiedziałem, że mam to szczęście, że w Ideas właśnie to uczestniczenie też w zajęciach na uczelni jest wliczane w czas pracy, ponieważ wiadomo, że jako doktorant mam obowiązki na uczelni, ale robię też badania. I to jest chyba jedyna firma, w której mogę to pogodzić. Właśnie, żeby być na cały etat i spokojnie sobie uczestniczyć w zajęciach, w których muszę uczestniczyć na uczelni, a też prowadzić badania jednocześnie na uczelni i w Ideas w osobnym zespole. Poza tym, jeszcze może jedna rzecz a propos Ideas, mamy też, co jest bardzo pomocne, grupę wsparcia dla badaczy odnośnie chociażby załatwiania jakichś aplikacji oprogramowania, które potrzebujemy do pracy. Tym się nie musimy zajmować. Po prostu wysyłamy wiadomość do osób, które w naszej firmie zajmują się takimi zagadnieniami i oni już się tym zajmują, więc to też znacznie ułatwia nam funkcjonowanie. Czy też wyjazdy, po prostu mówimy, że jest jakaś konferencja, czy potrzebny jest jakiś wyjazd w dane miejsce i wtedy też te osoby pomagają nam zorganizować, czy to przelot, czy też już później zakwaterowanie w danym miejscu, co znacznie ułatwia funkcjonowanie i pozwala też więcej czasu poświęcić na badania. Dobrze, to może już na tym zakończę. Tak, wy jesteście, tak, to wsparcie wydaje mi się, że jest dużym ułatwieniem. I jakby myśląc o formalnościach, jest ciekawa rzecz, która też się wiąże ze współpracą międzynarodową i z tymi Włochami, które gdzieś się pojawiły, bo La Sapienza jak gdyby wchodzi cała na biało, więc wiśnie się, że będziesz robił doktorat jak gdyby trochę w dwóch miejscach, że to jest jakoś łączone, więc jakbyś mógł opowiedzieć, no po pierwsze jak gdyby co to jest dokładnie, bo ja nie wiem, ale też jak gdyby co ci to daje, jakie to są formalności, w ogóle na czym to wszystko polega. Tak, tak jak powiedziałaś, będę robił łączony doktorat. To nie są dwa osobne doktoraty, tylko doktorat łączony, chyba formalnie tak się nazywa, ponieważ formalnie nie można być doktorantem na dwóch uczelniach. To znaczy, jak się jest na jednej uczelni doktorantem, na UW na przykład jestem już od roku i teraz w te wakacje rekrutowałem się na La Sapienza, musiałem poinformować UW, że taki proces miał miejsce i teraz uczelnie między sobą dogadują szczegóły, żeby to było łączone doktoratem, czyli żebym pisał tylko jedną pracę doktorską, żeby była jedna obrona i też tytuł był nadawany wspólnie przez obie uczelnie. Dzięki temu nie muszę robić tego wszystkiego podwójnie, to jest najważniejszy punkt, a także uczelnie wiedzą mniej więcej, jak wygląda proces mojej nauki przez ten cały cykl studiów. Studia na UW trwają 4 lata, na Sapienzie 3, więc to wszystko idealnie się składa, ponieważ równo za 3 lata będę kończył cykl na UW i na Sapienzie. Obecnie przygotowywana jest umowa między uczelniami, która będzie zawierała wszystkie szczegóły odnośnie mojej pracy, w jaki sposób będzie wybrany zespół, który będzie mnie później egzaminował. I tu na przykład pojawiają się jakieś drobne niuanse, które jednak uczelnie muszą przedyskutować, ponieważ na przykład we Włoszech promotor nie może być w zespole, który ocenia już studenta podczas egzaminu, a w Polsce zazwyczaj promotor jest w tym zespole. Więc na przykład tutaj UW musiało pójść na kompromis i zrezygnować z tego warunku, więc ani mój promotor z Polski, ani promotor z Włoch nie będzie mógł być w zespole, który będzie mnie oceniał. A to są jakieś formalności. Odnośnie samych studiów też jest trochę różnic. Na przykład w Polsce jest trochę więcej zajęć, na których trzeba uczestniczyć, czy też nawet już doktoranci muszą prowadzić zajęcia ze studentami. W znaczeniu ćwiczenia lub laboratoria to przypada mniej więcej do prowadzenia jedna grupa na semestr. Czy jest jakieś też obciążenie dydaktyczne ze strony uczelni podczas doktoratu,
Na La Sapienza w Rzymie tego nie ma w znaczeniu. Tam są tylko kursy, na które trzeba uczestniczyć i to są zazwyczaj takie cykle 3-4 spotkań w ciągu miesiąca, podczas których jest jakaś tematyka omawiana, tam później pewnie jest jakiś egzamin albo przedstawienie jakiejś prezentacji. I to jest jedyne chyba obciążenie takie, na które trzeba chodzić na uczelni, w znaczeniu jakieś zajęcia. Poza tym nie ma obowiązkowo prowadzenia zajęć dydaktycznych, więc trochę pewnie więcej czasu jest też na same badania, ale studia trwają 3 lata, a nie 4, więc rok mniej. Nie wiem teraz, czy jeszcze były jakieś pytania odnośnie tych różnic, czy na tym już mamy skończyć? Nie, wiem, że zadaję ich przypomnieć? dużo, ale chyba nie. Jedyne o to, czy jak gdyby ten wyjazd i fakt, że ten doktorat będzie łączony, jak gdyby jakoś wpływa na te projekty badawcze, które masz u nas, czy jak gdyby tam będziesz uczestniczył po prostu w innych? To jest dobre pytanie. To znaczy, szczegóły wiadomo, że jeszcze się okażą w trakcie. Między innymi też może jeszcze wspomnę to, co wcześniej mówiłem, że miałem okazję się też już spotkać z moim promotorem z Sapienzy na żywo, bo w czerwcu miałem okazję pojechać na konferencję i w międzyczasie też jeszcze pójść na tą uczelnię, ten wydział, na którym będę studiował, też spotkać się kilka razy z moim przyszłym promotorem i porozmawiać o projektach, które możemy rozpocząć, czy też kontynuować. Ja byłem bardzo pozytywnie, może nawet nie zaskoczony, ale bardzo pozytywne było to przyjęcie. W znaczeniu, po tym jak powiedziałem o projektach, które tutaj w Ideas prowadzę, Stefano, mojemu promotorowi, powiedział, że to bardzo ciekawe tematy i chętnie by też dalej nimi się zajął. W znaczeniu, tylko widziałem, że coś na czacie się pojawiło, to pewnie do później do tego przejdziemy. Więc wydaje mi się, że część projektów będę kontynuował, w znaczeniu jednocześnie będę miał kontakt z grupą, z którą pracuję tutaj w Ideas, a też z promotorem, czy może innymi doktorantami będę o nich rozmawiał też na Sapienzie, ale może też się pojawi jakiś temat, który będę wyłącznie na Sapienzie prowadził razem ze Stefano. Szczegółów jeszcze też nie znam, to się pewnie okaże, jak już tam pojadę i będę na bieżąco rozmawiał ze Stefano. I to też tylko, żeby zakończyć, w ramach właśnie tego łączonego doktoratu na zmianę teraz będę semestr w Polsce, semestr w Rzymie przez 2 lata, więc warunek jest taki, że w Rzymie muszę być przez 12 miesięcy, co razem daje 6 miesięcy w Polsce, 6 miesięcy w Włoszech i tak na zmianę przez 2 lata. Później ostatniego już będę w Polsce. Okej. To jak gdyby też podsumowując, to samo pytanie, które zadałam Bartkowi, jakbyś mógł udzielić jakichś porad sobie 3 lata czy 2 lata wstecz, to w co warto zainwestować czas no i chyba energię, tak, jeżeli myśli się o rozwijaniu kariery takiej naukowej w tym obszarze. To chyba nie będę oryginalny, w znaczeniu też moim zdaniem warto jest, ja tego nie robiłem na przykład wcześniej, warto jest jednak wyjeżdżać na jakieś staże, starać się szukać okazji, żeby poznawać osoby, które też interesują się podobną tematyką i z nimi jakoś rozmawiać na te tematy, o problemach, które na przykład chcemy rozpocząć pracę nad nimi, żeby też wymienić się jakoś pomysłami, zobaczyć, co bardziej doświadczone od nas osoby o tym sądzą. Więc te wyjazdy na pewno mają dużą wartość. Poza tym może też warto już znacznie wcześniej zacząć pracować właśnie nad jakąś tematyką, na przykład już na licencjacie znaleźć tą dziedzinę, tą poddziedzinę jakoś już bardziej szczegółową, która nas interesuje i jej się bardziej poświęcić. Ponieważ w moim przypadku byłem już wtedy zainteresowany, powiedzmy, rachunkiem prawdopodobieństwa i algorytmami, ale jakoś w natłoku tych jednak innych przedmiotów, które też miałem na uczelni, to trochę schodziło na drugi plan. Może lepiej już wcześniej zacząć i mieć lepszy start, szczególnie z perspektywą, że na przykład zacznie się doktorat, czy bardziej pójdzie się tą ścieżką akademicką niż ścieżką w biznesie, w jakiejś firmie prywatnej. Okej. Dzięki wielkie.
I chyba jak gdyby zakończymy tę część, w której ja zadaję pytania i oddam głos naszym uczestnikom, bo widziałam, że na czacie pojawiło się pytanie bardziej do Was niż do mnie od pana Grzegorza Stroki, który jest na ostatnim roku magisterki, z tego co zrozumiałam. I jest pytanie o to, jeśli ktoś dopiero na ostatnim roku studiów mikrobiologii zainteresował się programowaniem, bioinformatyka i statystyka, czy znają Państwo jakieś rzetelne źródła związane z programowaniem, dobre by się z nich uczyć? Nie wiem, czy znamy odpowiedź na to pytanie, czy możemy coś doradzić. Dla mnie jeszcze z pytaniem, jaki jest cel, tak? Bo ja bym polecił, no, to zależy, tak, jaki jest cel i jak ktoś lubi się uczyć. Jeżeli to jest osoba, która sobie daje radę z książką, no to są fajne książki, tak, wziąłbym najlepsze o Pythonie i pewnie od nich bym zaczął. Jeżeli celem jest bycie data scientistem po tym, to pewnie, żebym celował pod bycie data scientistem jakieś kursy. Są fajne na takich platformach typu Coursera, tak, edX. Nie wiem, jakie są jeszcze popularne. No ale coś ten deseń. Jeżeli chcemy być programistą, takim programistą, który by chciał uderzać do topowych firm typu Google, Facebook, no to bym szybko wskoczył na competitive programming, tak? Czyli na jakieś platformy, gdzie uczymy się programować takich dosyć specyficznych łamigłówek, takich problemów algorytmich. Więc na pewno start, jak można wysnuć z mojej odpowiedzi, jest mniej więcej podobny. Wszędzie możemy wystartować od książki czy jakiegoś kursu, jakiegoś jednego języka programowania, ale w zależności, gdzie chcemy z tym dalej iść, to trzeba to ukierunkować inaczej. Nie wiem, może Michał chce coś dopowiedzieć. Tak, albo być może pan Grzegorz chce o coś dopytać, jeżeli ma taką możliwość. A faktycznie, bo przecież jest uczestnikiem. Nie wiem, czy satysfakcjonuje moja odpowiedź. Widzisz, tak. Okay. To jeszcze ja się zapytam, czy są jakieś pytania, bo coś napisałaś, że pojawiły się podczas rejestracji. Okej, to ja już będę czytać. Czy w IDS NCBR będzie miejsce też dla Computational Biology? Dobra, to jest pierwsze pytanie. To ja sobie pozwolę na nie odpowiedzieć, że jak gdyby ten proces powstawania nowych grup roboczych zawsze wiąże się najpierw z pojawieniem się w naszej firmie jak gdyby lidera grupy roboczej, który musi być zaaprobowany przez Radę Naukową, o której wspominałam. W tej chwili wiem, że zbliżamy się do utworzenia prawdopodobnie 2 kolejnych grup roboczych. Jedna z nich będzie bardziej skupiona wokół robotyki. Myślimy też bardzo ciepło o grafice komputerowej, więc to są plany, o których ja wiem na najbliższy czas. Docelowo ma być u nas chyba 10 grup roboczych docelowo. Natomiast w tym momencie, jeżeli chodzi o jak gdyby takie interdyscyplinarne rzeczy, nie wiadomo mi o tym, żeby te szanse na taką grupę były wysokie. Jak wyglądają perspektywy osób spoza informatyki, matematyki w AI? To tutaj nie wiem, czy się dzielimy odpowiedzią na to pytanie. Czy ja mam zacząć, a wy dopowiecie jak gdyby ze swojej strony, jak myślicie, że to może wyglądać?
Dobra, to z tego co ja wiem, to jak gdyby te projekty interdyscyplinarne są bardzo wysoko cenione przez wszystkich liderów grup roboczych. Natomiast jest jak gdyby tutaj jedna kwestia, która jest bardzo istotna i wydaje mi się, że jest nią jak gdyby kwestia takiej kompetencji programowania. Że jeżeli przychodzi do nas jak gdyby osoba z trochę innego obszaru, no to musi jednak liznąć trochę tych spraw technicznych, jak gdyby to jest taki punkt wyjścia, z którego można pójść dalej. To ja Agata może, albo Bartek. to ja jeszcze może dopowiem tylko do tego, co Krysia, ty powiedziałaś, to jest trochę tak, że to też zależy, jaką ta osoba wnosi wiedzę taką domenowo swoją, tak? Bo możemy sobie wyobrazić projekt z AI, który jest związany na przykład z medycyną albo z fizyką, gdzie ta wiedza domenowa jest dosyć ścisła. I my na przykład tej wiedzy sami pewnie nie zdobędziemy, albo nawet no, nasze kompetencje i ogólnie czas, realia nie będą pozwalały się w to zagłębić. A wspólnie można stworzyć zespół i bardzo dobrą jakoś, no już nie chcę mówić tam publikację, ale bardzo dobrą pracę wykonać, tak? I teraz tak, czy ta osoba wtedy musi być dobrym programistą? Ja bym powiedział, no niekoniecznie, tak? Ale na pewno wtedy ona musi wnieść coś do zespołu, coś, co no, jakby się uzupełnimy, tak? Ja znam taki przykład takich projektów właśnie z medycyną, tak? To jeszcze z czasów Politechniki, gdzie osoby, które no, tworzyły zespół, te ze strony, czy to tam były chyba takie dwie kompetencje, jedna to w genomice, druga była ogólnie w medycynie, już nie pamiętam dokładnie w czym. No i te zespoły się uzupełniały po prostu nawzajem, tak? Ale czy ci z medycyny byli dobrymi programistami? Wątpię. Okej, kolejne pytanie. To jest bardzo ogólne pytanie, nie wiem jak na nie odpowiedzieć. Czy w Polsce jest miejsce dla sztucznej inteligencji? Odpowiedziałabym tak, że wydatki na badanie i rozwój, jeżeli chodzi o te projekty związane ze sztuczną inteligencją, rosną. W tym momencie właściwie każda rzecz, którą rozważamy w kontekście tego ogólnego słowa, tak, innowacji, zawiera jakiś komponent, który jest właściwie oparty na algorytmach sztucznej inteligencji. Z tego, co wiem, jak gdyby ten poziom też edukacji w Polsce na wydziałach matematyki czy informatyki jest dosyć wysoki, jak gdyby ceniony. W związku z tym, biorąc pod uwagę jak gdyby potencjał, który mamy w Polsce, no powiedziałabym, że to miejsce dla sztucznej inteligencji zdecydowanie jest sporo wyzwań, tak, czyli jak przejść przez, nie wiem, procedurę, rozwiązać kwestie związane z prawem własności intelektualnej, tak, do zaopiekowania się tymi projektami, jak powstrzymać absolwentów, tak, tych kierunków przed jak gdyby wyjazdami, tak, za granicę albo nawet pracą zdalną z Polski gdzieś tam, co jest przecież też bardzo częste. Ale jak gdyby odpowiadając na pytanie, czy w Polsce jest miejsce dla sztucznej inteligencji, myślę, że zdecydowanie jest potencjał, żeby robić fajne projekty naukowe. Czy znane są Wam prowadzone obecnie projekty polsko-francuskie? Mi nie jest znane, ale może koledzy wiedzą. Ja nie wiem. Chyba nie wiedzą. Kolejne pytanie. Jestem zainteresowany, jakie są możliwości robienia badań z ML statystyki, zwłaszcza z zastosowaniami w medycynie, w IDS and CBRS, ale jak wygląda współpraca z uczelniami. To chyba trochę jak gdyby pokryliśmy w tym pytaniu
Na które ty też odpowiadałeś, Bartek, tak? Jakby jest trochę związane z tym, czy u nas jest miejsce dla osób z pokrewnych kierunków. Więc jakby podsumowując, aktualnie nie ma takich projektów badawczych. Jesteśmy otwarci, zobaczymy, jak to się rozwinie w przyszłości. Jeżeli chodzi o współpracę z uczelniami, to tutaj może też, Agata, ciebie poproszę o wsparcie. Oczywiście. Także jeśli chodzi o współpracę z uczelniami, no to jest ona bardzo bliska. Na początku naszego spotkania Krysia w swojej prezentacji pokazywała listę uczelni, z którymi mamy prowadzoną współpracę taką w oparciu o umowy, dlatego że jednym z takich koncepcji założycielskich, jedną z koncepcji założycielskich IDEAS jest wspieranie wysokiej jakości kształcenia doktorantów w Polsce i to kształcenie doktorantów odbywa się oczywiście w szkołach doktorskich i takie uczelnie, które wyraziły chęć współpracy z nami, bo jesteśmy otwarci na współpracę ze szkołami doktorskimi wszystkich uczelni w Polsce, które kształcą w zakresie właśnie sztucznej inteligencji szeroko rozumianej. Z tymi uczelniami zawarliśmy stosowne umowy i koncepcja jest taka, że IDEAS pokrywa koszty stypendiów ustawowych wypłacanych naszym doktorantom w tych uczelniach i jak również tych doktorantów zatrudniamy. Tutaj musi być oczywiście współpraca bardzo bliska, dlatego że temat pracy doktorskiej każdorazowo jest ustalany. Ten temat pracy doktorskiej musi być zarówno oczywiście zaaprobowany przez promotora z uczelni, jak i wpisywać się w obecne badania prowadzone w IDEAS. Także tutaj myślę, że możemy mówić o pewnej symbiozie. Ta oferta IDEAS jest też tak naprawdę szalenie korzystna dla uczelni, dlatego że nie tylko mogą dzięki nam przyjąć potencjalnie więcej doktorantów, ponieważ otrzymują dodatkowe środki na stypendia ustawowe, ale też najzwyczajniej w świecie mogą zaoferować tym doktorantom to, o czym właśnie wspominał Michał, możliwość jednoczesnego kształcenia się w szkole doktorskiej i prowadzenia fajnych badań u nas za dosyć dobre wynagrodzenie, czyli tutaj nie ma tego problemu, że otrzymuje się w szkole doktorskiej 2000 miesięcznie, no i żeby się utrzymać, trzeba koniecznie pracować gdzieś, a gęsto kończy się to w ten sposób, że niestety doktorat nie zostaje dowieziony, no bo tutaj życie, że tak powiem, staje w poprzek i okazuje się, że jak człowiek musi zarobić na siebie, pracując gdzieś poza uczelnią i poza stricte rozumianą nauką, no to niestety, nie oszukujmy się, nie jest to proste, żeby doktorat w takiej dziedzinie jak informatyka zrobić. No tutaj jest właśnie ten luksus, że można nad swoją pracą doktorską pracować w IDEAS na etacie właśnie. Także, tak jak mówię, jesteśmy, mam wrażenie, troszeczkę w takiej symbiozie z uczelniami, więc tutaj nie ma mowy o żadnej, nie wiem, konkurencyjności, to jest po prostu ścisła współpraca. Mamy nadzieję ten katalog uczelni, z którymi właśnie te umowy mamy podpisane, rozszerzać w kolejnych latach. Także tu jest ogólnie rzecz biorąc, myślę, że bardzo pozytywnie. Ja jeszcze chciałam się odnieść do tego pytania, jeśli Krzysiu dobrze pamiętam, było pytanie o medyczne, dane medyczne. Tak więc tutaj też chcę powiedzieć, że nie wchodząc w jakieś duże szczegóły, bo tutaj jeszcze prace trwają, ale temat generalnie rzecz biorąc medyczny, szeroko rozumiany jest bardzo tutaj w centrum zainteresowania IDEAS i toczą się też prace właśnie nad powołaniem grup badawczych z tego zakresu, szczególnie jeśli chodzi o analizę danych medycznych. Tutaj znowu jest duży potencjał w Polsce, bo mamy instytucje, które tych danych medycznych dosyć centralnie mają zebrane naprawdę ogrom. Natomiast ze względu na
no, bezpieczeństwo danych, ochronę tych danych. Najpierw jest wymagany dosyć długi proces taki negocjacyjny, żeby zabezpieczyć, że wszystko tutaj w tych badaniach będzie dobrze, że nie będą naruszone żadne dobra pacjentów. Także w momencie, kiedy te procesy takie formalne, biurokratyczne nam się zakończą, to myślę, że jesteśmy w dobrej myśli i mogę powiedzieć, że będziemy chcieli otworzyć grupę właśnie w zakresie analizy danych medycznych, która no potencjalnie będzie super sprawą. To ja z kolei dodam, że to, co jest, wydaje mi się, że ciekawe i fajne, to to, że te projekty badawcze, one też się trochę uzupełniają, tak? Bo grupa robocza profesora Stefana Dziembowskiego zajmuje się między innymi tym bezpieczeństwem danych, tak? Czyli ochroną, która potencjalnie, jak gdyby temat badania ma bardzo duże zastosowanie właśnie w sektorze medycznym. Ja przejdę do kolejnego pytania, które się pojawiło na czasie. Czy nie ma obawy, że IDEAS wyciągnie z uniwersytetów specjalistów AI i w efekcie nie będzie komu uczyć rozwijać kolejnych pokoleń studentów kierunków informatyki, matematyki, bo widać już braki w kadrach? Wydaje mi się, że to jest bardzo dobre pytanie, ale tutaj ja bym zarysowała IDEAS NCBR raczej jako sprzymierzeńca uczelni wyższych niż taki twór, który wyciąga, dlatego że po pierwsze te warunki, które oferujemy, tak jak powiedziała Agata, jak gdyby są też korzystne dla samych uczelni. Dodatkowo spotykamy się z takimi sygnałami, tak, że właściwie to ktoś chciał, że tak powiem, uciec z uczelni, a ta nasza oferta jest taką kartą przetargową, która pozwala zdolnego studenta jak gdyby zatrzymać też na uczelni w tym środowisku akademickim. Tutaj tak naprawdę chyba ryzyko z wyciąganiem absolwentów i jak gdyby tymi brakami kadry bardziej bym powiązała chyba po prostu z biznesem i z firmami. Ale jak gdyby też mam nadzieję, że jak gdyby albo IDEAS będzie na tyle mocno rozwijał swoją działalność, że pokryje całą tę strefę, albo pojawią się jakieś inne opcje, które pozwolą właśnie na kontynuowanie tej kariery naukowej, jak gdyby pogodzenie tych obowiązków i dydaktycznych, i badawczych. Ale widzę, że też Bartek podnosi rękę, więc ja już się wyłączam i oddaję. Uważam, że to jest fajne pytanie i dlatego chciałem dorzucić swoje 3 grosze, chociaż już chyba trochę powiedziałaś to. No bo tu jest tak, w tym pytaniu jest zmieszane trochę parę rzeczy, tak? Tu występuje specjalista AI i teraz tak, drenaż mózgów i w ogóle specjalistów AI, w szczególności poza Polską, on już następuje i to już od lat, tak? Nasi specjaliści są cenieni, tak? W wielu naprawdę topowych firmach są polskie nazwiska i to nie jest nic nowego, tak? I to będzie na pewno następować. A teraz dla mnie to jest jeszcze pytanie, że tutaj IDEAS właśnie ma nawet tą dydaktykę wpisaną w swoje umowy, tak? Czyli tutaj jakby ta symbioza z uczelniami to nawet dla osób, które przychodzą do IDEAS, to chyba jest na plus. A jeszcze bym poruszył taki aspekt, że czy naukowiec, który chce robić naukę, to nie znaczy, że on jest najlepszym dydaktykiem. Takie są stanowiska na akademickie starszy wykładowca. To jest osoba, która jest po prostu wykładowcą. On bardzo dobrze wykłada, on bardzo dobrze uczy, jest dobrym, na przykład może być dobrym dydaktykiem, ale niekoniecznie naukowcem, tak? Z drugiej strony, bardzo dobry naukowiec, który mnóstwo publikuje, on niekoniecznie musi być dobrym dydaktykiem, tak? A na uczelniach jest tak, że próbujemy robić i to naraz, tak? To też jest taki aspekt. Kto był na uczelni, to pewnie wie, o czym mówię, tak? To tyle.
chciałem dodać. Jeszcze się pojawiło pytanie na czacie od Dawida i to właściwie chyba, Bartku, też do Ciebie. Czy do IDEAS ma szansę dołączyć osoba mająca 2-letnie doświadczenie z zakresu Computer Vision, pragnąca rozpocząć swoją karierę naukową? Aktualnie jestem na 2. roku studiów 1. stopnia, do doktoratu jeszcze daleka droga. Tak. Chociaż ja w razie czego mogę pomóc. Słucham? Mówię, że ja w razie czego mogę trochę pomóc z odpowiedzią. To okej, to ja może tak, ja pewnego może wachlarza różnych opcji nie znam, to Krysia dopowie, ale aktualnie na przykład mamy stażystkę, osobę, która pochodzi z Kazachstanu i mieszka w Polsce, pracuje w firmie i jest na 2. stopniu swoich studiów i robimy właśnie tam w moim zespole jeden z tematów Computer Vision, który oczywiście dotyka continual learningu, bo tym się zajmuję, ale tak, podsumowując w skrócie, jest miejsce dla takich osób, w szczególności jeżeli na przykład planujesz dalej kontynuować, tak, no to jest super. To ja tutaj powiem, że to dotyczy zarówno Computer Vision, tej grupy roboczej, jak i pozostałych. Jesteśmy na etapie finalizowania projektu programu stażowego, który zaczniemy komunikować pewnie na przełomie roku i wtedy te informacje będą dostępne również na naszej stronie internetowej. Staże będą pod konkretne grupy badawcze, więc w każdej z nich będą trochę inne wymagania. Natomiast jeżeli chodzi o takie kwestie powiedzmy formalno-organizacyjne, to tak, najpierw będzie to staż 3-miesięczny, minimum 20 godzin w tygodniu, na chyba umowę zlecenie z tego co pamiętam i właśnie pod konkretną grupę badawczą. To jest staż z możliwością przedłużenia. Jak gdyby po tych 3 miesiącach pierwszych odbywa się ewaluacja i istnieje później możliwość przedłużenia tego, jak gdyby też już na warunkach negocjowanych, ustalanych bezpośrednio z liderami danej grupy roboczej, więc tutaj też się otwiera taka furtka, tak mi się wydaje, do dłuższej współpracy. Pytanie do Bartka. Gdzie poszukujesz pracowników do swojej grupy? Na jakie umiejętności zwracasz uwagę? Dobre pytanie. Aktualnie większa część tej pracy to właściwie same te osoby robią, bo to one się zgłaszają i one są zazwyczaj w grupach, gdzie tak właściwie sporo mamy, przykład, spora część ludźmi, z którymi pracuję, to są osoby, które robią doktorat czy to na Politechnice, czy na UJ-cie. I to nie jest bez przyczyny, no bo oni tak właściwie znają naszego lidera grupy, czyli Tomka Ciecińskiego, albo mnie, albo Bartka Zielińskiego, czyli innego lidera. I tak jakby, no tak trochę przez inercję to działa, że parę osób doszło i dochodzą. W tej jednostce CVC, w której jestem jeszcze, no to tam to trochę jest tak, że zgłaszało się dużo osób, jest spora część z krajów, głównie z Chin, bo to jest oczywiście z Chin i z Indii, bo jeżeli policzymy sobie ilość zgłoszeń, tak, i ilość ludzi, no to jest naturalne, że stamtąd najwięcej. No i zwykłe interview wtedy, czyli taki kandydat musi się wykazać jakąś wiedzą, tym, co robił do tej pory, czyli zazwyczaj to jest krótka prezentacja, przedstawienie, czym się zajmował. Skilli programistycznych tak naprawdę ciężko zbadać, jeżeli to nie jest jakieś tam jednodniowe interview jak do firmy, tak? Czyli nie robię na przykład quizów z programowania, ale na przykład omówienie czegoś, co jest dla kandydata nowe, tak, żeby zrozumieć jego tok jakby rozumowania, czy on potrafi jasno, klarownie się wypowiadać, myśleć, to tak. Czyli na przykład jakiś nowy papier omówić albo jakiś nowy problem, tak, z tym kandydatem. To uważam jest ciekawe.
Okej, i tutaj wydaje mi się, że też pytanie częściowo do Ciebie. Jakie są cele stawiane naukowcom w IDEAS NCBR? Liczba, jakość publikacji, rozwijanie i komercjalizacja produktu, czy projekty AI na potrzeby innych firm? To ja mogę wziąć drugą część pytania. Pytanie, czy Ty możesz więcej opowiedzieć o pierwszej części? Tak, no to jest dosyć prosta sprawa, bo nas interesują publikacje w topowych czasopismach, czyli w tych core, w tym indeksie core, które są na A gwiazdka, tak? Czyli te topowe, załóżmy, konferencje w AI. No i gdzieś w umowie pada liczba, ile ich ma być. I teraz w zależności od stanowiska nie jestem w stanie się wypowiedzieć, jakie to są liczby, ale to jest jakby taki cel jasno postawiony. I teraz tak, ilość publikacji, właśnie jeden z aspektów jest na pewno też ilość godzin dydaktycznych, którą musimy przeznaczyć. To tutaj nie pada. Później tak, rozwijanie i komercjalizacja produktu, czy projekty AI na potrzeby innych firm. No to tutaj się nie wypowiem, bo tak właściwie jeszcze tego tematu nie dotykałem w IDEAS. To ja może krótko opowiem, nie będę się jakoś specjalnie rozwodzić. Jeżeli chodzi o komercjalizację produktu, to wydaje mi się, że to nigdy nie będzie jak gdyby celem samym w sobie. Tematyka prac badawczych jest tak wybierana, żeby te szanse na komercjalizację były. Natomiast myślę, że też od tego kolejnego kroku dzieli nas jeszcze trochę czasu, dlatego że w związku z tym, że jesteśmy młodą organizacją, tak, no to prawda jest taka, że te papery z afiliacją, jak gdyby IDEAS, one dopiero się będą pojawiać, no i tutaj jak gdyby kolejnym krokiem ewentualnie jest myślenie o tym, czy to jest funkcjonalne i ewentualnie jak z tego zrobić rodzaj produktu. Jeżeli chodzi o projekty AI na potrzeby innych firm, ja bym tego nie nazywała potrzebami innych firm. Jak gdyby to, co chcielibyśmy w jakimś zakresie robić w przyszłości, to jest współpracować z biznesem, ale nie na zasadzie podwykonawcy, tylko bardziej razem z działem R&D w firmie wypracowywać wspólną agendę badawczą i jak gdyby na podstawie tego później realizować projekty. Więc powiedziałabym, że tak to wygląda. To jest współpraca, a nie po prostu zlecenia. Nie wiem, czy są jeszcze jakieś pytania, czy możemy jeszcze jakoś pomóc. Jeżeli nie, to ja chyba przekażę Ci, Joasiu, głos. Natomiast z naszej strony, jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania albo refleksje, albo chęć kolejnego spotkania i poruszenia, nie wiem, być może jakichś bardziej szczegółowych tematów, to jesteśmy na to jak najbardziej otwarci, więc czekamy na głosy z publiczności. Na stronie internetowej w razie czego jest adres mailowy, można nas też odszukać ewentualnie na jakimś LinkedInie. Więc tak, jak gdyby mam nadzieję, że pozostaniemy w kontakcie. Mam nadzieję, że ta nasza oferta i samo IDEAS jakby na tyle Was zainteresowało, że być może ktoś się do nas odezwie. I tak, dziękuję Wam bardzo za wspólnie spędzony czas. Joasiu? Bardzo, bardzo dziękuję Krystyno i naszym panelistom. I mam też prośbę, Krystyno, jakbyś mogła na czat wrzucić stronę internetową do IDEAS, to byłoby super. To myślę, że to by ułatwiło wszystkim możliwość znalezienia Waszej instytucji. To super ciekawy panel, sama się bardzo dużo nauczyłam i bardzo dziękuję za tą wiedzę. Dziękuję wszystkim panelistom, uczestnikom naszego spotkania i zapraszam serdecznie na nasze kolejne spotkanie, które odbywa się w Mikołajki 6 grudnia o godzinie 18 czasu polskiego. Będziemy opowiadać o preprintach, czym są i dlaczego warto publikować swoje wyniki badań w takiej formie. Dziękuję bardzo i życzę wszystkim dobrego wieczoru, dobrej reszty dnia.
Dzięki wielkie. Dzięki.